Witam Cię. Witam Ciebie, witam wszystkich, całą naszą rodzinkę. Zapraszamy dzisiaj na bajeczki o dziwnej treści. Kto rezonuje z nami, jedzie w tym samym pociągu, zapraszamy. A kto chce, żeby upuścić sobie jadu, to iść do skupu, skupię gdzie indziej. My jesteśmy obserwatorami tylko, ja jestem tylko posłańcem. No, niektórzy lubią jadu wypuścić. No. Ja mam żmija w akwarium, a ona tyle jadu nie puszcza. To są bajeczki z mchu i paproci. Występują wszystkie i zapraszają wszystkie was postacie bajkowe, jak Żwirek Muchomorek, Tak. Olek Lolek, Koziołek Matołek, wszystkie, które znamy z dzieciństwa. Także, wiecie, jest wesoło. Cała wioska Smurfów się zebrała i jedziemy z tym przeglądem. Najpierw trochę, żeby rozluźnić, bo musimy się śmiać, żeby podnieść wibrację dzisiaj szczególnie, w ogóle od dzisiejszego dnia szczególnie. On był marynarzem, ona wykładała na uczelni. On miał dziewczynę w każdym porcie. Ona miała romans z czarnoskórym. Gdy on wypłynął w kolejny rejs, zaszła w ciążę. Zanim on wrócił z rejsu, małe dziecko skończyło już 3 lata. Kiedy nadszedł dzień powrotu, postanowiła jakoś przygotować męża do nowej sytuacji, w jakiej się znalazła. Ubrała się odświętnie w seksowną sukienkę, przygotowała pyszną kolację, a małe dziecko czarnoskóre ukryła w łazience. Wreszcie dzwoni dzwonek do drzwi. Otworzyła mężowi i czule go powitała i zaprosiła do pokoju. On zostawił walizki w przedpokoju i usiadł przy stole. I już miała rozwijać temat, gdy nagle małe dziecko pojawiło się przy walizkach, jakby czegoś szukało. Ona zbladła z przerażenia, a on jakby nie panując nad tym, co mówi, rzekł głośno: a mówiłem, żeby mi go nie pakowała. O kurczę. Ale wyszło. I drugi. Lekarz otworzył właśnie nowy gabinet i czeka na swojego pierwszego pacjenta. Nagle słychać pukanie do drzwi. Po chwili wchodzi jakiś facet. Pielęgniarka długo tłumaczy mu, że trzeba cierpliwie poczekać, bo pan doktor cały czas ma mnóstwo pacjentów. W końcu lekarz każe wprowadzić faceta, ale by zrobić na nim wrażenie, podnosi słuchawkę telefoniczną i zaczyna fantazjować. Nie, naprawdę, nie mogę przyjąć pańskiego pacjenta, jestem bardzo zapracowany. No może za miesiąc. Dobrze, proszę jeszcze zadzwonić. Odkłada słuchawkę i udając, że dopiero w tej chwili zauważył faceta, pyta: co pana tu sprowadza? Jestem z telekomunikacji, przyszedłem podłączyć telefon. No, wpadka totalna. Ja ci też jeszcze jednego fajnego powiem. Mama ma ostatnie 50 zł, jeszcze daleko do wypłaty i mówi do Jasia: Jasiu, idź, kup tam jajka, kup masło i kup troszkę szynki, tylko oszczędzaj te pieniądze, bo muszą nam jeszcze wystarczyć na 2 tygodnie. No to Jasiu wyszedł do sklepu, idzie, patrzy tam w takim sklepie zabawkowym, widzi fajnego miśka. To poleciał szybko do środka, kupił miśka za 50 zł, za te ostatnie 50 zł. No i idzie, wraca dumnie do domu. No i mama otwiera, Jasiu stoi z misiem. Coś ty, baranie, narobił. To były ostatnie pieniądze. A Jasiu mówi: no taki ładny misiu. A mama mówi: idź natychmiast go sprzedaj.
No to Jasiu wychodzi i idzie, pierwsze drzwi obok to sąsiadki, lekko zapukał, nikt nie otwiera, ale widzi, że drzwi nie były do końca domknięte, popchnął, wchodzi do środka, powolutku idzie, patrzy, a tam sąsiadka z jakimś panem w łóżku leżą. W tym samym momencie nagle ktoś znowu zapukał do tych drzwi. Sąsiadka szybko wyskoczyła, tego faceta i Jasia do szafy wepchnęła. I tam Jasiu siedzi z tym facetem w tej szafie i pyta się, chce pan kupić misia? A gościu mówi, spadaj mały, nie chcę, bo będę krzyczał. Ile chcesz za tego misia? 50 zł. No to sprzedał mu. Za chwilę Jasiu mówi, oddaj misia, bo będę krzyczał. Gość mu oddaje. Sytuacja się powtarza kilkanaście razy w tej szafie. Później Jasiu idzie dumny do domu, nakupił kawioru, jakiegoś drogiego jedzenia, krewetki, jeszcze cały plik pieniędzy ze sobą. Mama patrzy, mówi, ty chuliganie, kogoś ty obrabował. Idź natychmiast do kościoła się wyspowiadać. No to Jasiu idzie do tego kościoła, do konfesjonału i pukał do środka. Dzień dobry, ja od tego misia. A ksiądz mu odpowiada, z panem mały, nie mam już kasy. Panem mały, nie mam już kasy. No, już mu nie wyczerpały zasoby. Dzień dobry, ja od misia. U, Ale coś. No, więc kochani, trzeba się uśmiać trochę. Dokładnie, śmiech to zdrowie. Tak, jest potrzebny. Dzisiaj chcemy powiedzieć o kubitach królewskich, o tych bransoletkach. Są to bransoletki, ale jest to bardzo stara, antyczna technologia. Pochodzi ze starożytnego Egiptu. Kubity są wykonane z czystej miedzi. Mamy 3 rodzaje. Jedne pokryte złotem, drugie platyną, trzecie rutynem. Miedź jest czysta i wysokiej jakości. Zapięcie jest wykonane całkowicie ze srebra. Kubity harmonizują naszą energię całego naszego ciała, dzięki czemu ta energia nasza jest na jednym poziomie cały czas wyrównana. Pomagają również wzmacniać naszą aurę na różnego rodzaju bodźce. Kubit królewski pochodzi z piramidy w Gizie. Tam go znaleziono. Ta technologia nie zakłóca innych technologii, które mamy, na przykład absorberii i tym podobnie. Wokół tego pierścienia wytwarza się pole. Na zdjęciu widać skręcony wir pola torsyjnego, który wytwarza się wokół tego pierścienia i nas wzmacnia. Absorber i ten kubit, no to jest jazda jak trzeba. Tak. Kubit królewski odpowiedzialny jest głównie za wzmocnienie naszego pola energetycznego, czyli całe nasze pole energetyczne zostaje zharmonizowane, ale również wzmocnione. Zauważono, że u ludzi, którzy tego używają, poprawia się nastrój. Ma również bezpośredni wpływ na wszystkie czakry w naszym organizmie. Również bardzo dobrze czyści nam tutaj wszystkie struktury eteryczne, mentalne, świadomości i duchowe. Ponieważ kiedy tutaj znajdują się jakieś zanieczyszczenia w naszej podświadomości, bardzo często blokują nas przed życiem. Na przykład jeżeli mamy jakieś założone blokady. Kubit królewski zajmuje się oczyszczeniem tych wszystkich struktur. Wzmacnia nasze meridiany, dlatego przepływ energii jest dużo lepszy w całym organizmie. Kubity bardzo często wzmacniają naszą intuicję, naszą świadomość, jasnowidzenie, przewidywanie jakichś rzeczy, prorocze sny, bo wiadomo, że całe nasze połączenie z naturą jest zakłócone przez zanieczyszczone pole elektromagnetyczne i także przez fale radiowe. Kubity nie trzeba oczyszczać, bo wszystkie złe energie, które by się go chciały uczepić, zostają zneutralizowane przez tą wirującą energię, czyli ten wir toksyjny. Kubity również oczyszczają nas z negatywnych energii,
ale nie tylko i wyłącznie nas, ale również wodę, powietrze, które jest wokół. Kubity są robione na zasadzie świętej geometrii. Każda długość kubitu ma odpowiednią ilość megaherców. Kubit królewski posiada częstotliwość 144 MHz. Jest to częstotliwość bardzo przyjazna dla nas i mocno nas uspokaja. Oczyszcza ludzi i zwierzęta z negatywnych energii oraz rośliny. Neutralizuje szkodliwe działanie pól elektrycznych i elektromagnetycznych, geopatycznych, ale także radiowych, jak na przykład Wi-Fi, telefony, maszty, tego typu. Dzięki kubitom rzeczy, które sobie wizualizujemy, materializują się o wiele szybciej, bo on wzmacnia naszą energię. Tak. No, kubity to jest bardzo fajna sprawa. Tak? Bardzo się cieszę, że to posiadam. Jeszcze mam tutaj, moi drodzy, wstawię filmik, który pokazuje właśnie, jak to mierniki mierzyłem, ale jeszcze nim go wstawię, to co chciałem powiedzieć, bo tam już pod wcześniejszymi filmami ktoś się pytał, mówi, ale no on tylko tutaj na tym mierniku działa tylko jak się go podkłada pod spód, ale nie dalej. Także moi drodzy, tak jak widzieliście wcześniej, co tutaj u góry wstawiałem, to jest filmik z aury, który tutaj ma to, czyli ta energia wirująca wokół niego. W momencie, kiedy my go zakładamy na rękę, to ta energia wchodzi w nasze meridiany i po prostu się rozprzestrzenia po całym organizmie. I dlatego to po prostu działa na nas, nas chroni przed takimi wszystkimi rzeczami, bo to po prostu wchodzi, zakładając go, to ta energia, która wiruje, którą tam wcześniej było widać, też mam zdjęcie wstawię jedno tego, jak to wygląda, po prostu wchodzi i jest w całym naszym ciele. Dobrze. A jak Was interesują takie kubity, takie bransoletki, też ładnie to wygląda, to macie je w opisie tego filmu, tam jest za pobraniem zamówić, a drugi. Dobrze, tutaj mamy po prostu komputer. Jak widzicie, miernik kwiczy. Mamy kubit, który jest teraz zamknięty. Są ich 3 rodzaje. O, patrzcie, już tylko troszeczkę przyszedłem, nim już spada. Mamy ich 3 rodzaje, ponieważ no, ten jest pokryty tutaj złotem, ten jest platyną, a ten czarny jest rutenem pokryty. Także podkładamy go sobie tutaj. O, patrzcie, co się dzieje. O. Widzicie, jak promieniowanie spada? Cofamy, leci do góry. Patrzcie, co się dzieje. 0. Cofamy. Cyk. Podkładamy. Praktycznie ze 0, całkowicie zniwelowane. I to nie działa tak jak Faraday, bo ktoś mi napisał, włóż blaszkę miedzianą. No przy blaszce miedzianej działałoby to jak Faraday, ale to nie jest Faraday, bo przecież to jest tylko zwykły okrężek tutaj, więc to praktycznie w ogóle nie powinno blokować tego promieniowania, a jednak blokuje je, bo to ma swoje energie, co Wam pokazywałem ostatnio też na tym filmiku, gdzie pokazywałem Wam też aurę właśnie tych kubitów. No i patrzcie, cyk. 0. A teraz go sobie rozepniemy. Tylko czekajcie, bo muszę jedną ręką sobie poradzić. To nie jest wcale takie proste, żeby on był otwarty. Tak, teraz go mamy otwarty. Podkładamy. Widzicie, jest otwarty. I tu jest jego energia bardzo mocno osłabiona. I kiedy on na przykład jest źle ze sobą złożony, to po prostu też nie będzie działać. Widzicie, co się dzieje? Teraz jest rozpięty i nie działa tak dobrze. Dlatego on tylko i wyłącznie jak jest zamknięty, dlatego taki problem był, żeby stworzyć to zapięcie idealne i też tyle czasu to trwało. O, widzicie, jaka jest różnica? Otwarty kubit już tak nie działa, tak jak działa zamknięty. Zamkniemy go z powrotem. To jest bardzo proste do zamknięcia, tylko nie jedną ręką. Jedną ręką już nie jest takie proste. Zamykamy go i proszę bardzo. Widzicie? Robi po prostu swoją robotę. O. Jak jest zamknięty, to tak działa. Także macie z otwartym i zamkniętym, żeby nie było, że nie pokazałem. Dobrze, oddaję Ci już dalej głos. Tak, tak.
Dzisiaj chciałam Wam przedstawić czytanie z ametystowej kuli. Następnie czytanie to jest już 5. odczyt z serii odczytów z kryształowej kuli od Izabeli, z kanału Tarot by Izabela. I jak ktoś powie, a tarot, ja też tak na początku myślałam, nie. Wszystko, co mam spisane, zresztą sama Izabela to potwierdziła w jednym z odcinku, że dostaje przekazy i tak dalej, że no wiadomo kim jest. A to, no, potrzeba rekwizytów, tak? I teraz będę mówiła słowami autorki. Dobrze, a ja idę do pieca wrzucić drzewa. Skoncentruję się na mojej ametystowej kryształowej kuli i zobaczę, czy ta kryształowa kula ma przesłanie dla nas wszystkich. Tak mówi Izabela. I będę tymi słowami od niej mówiła. Dla mnie i dla innych interesujące może być zobaczenie, jakie przesłanie niosą różne kryształowe kule. Czy mają ze sobą coś wspólnego, czy też bardzo różnią się w przekazie. Po prostu koncentruję się na kryształowej kuli i sprawdzam, czy coś z niej widzę, czuję i słyszę. Cokolwiek do mnie przyjdzie, przekażę to dalej Tobie. Nie wiem z góry, co może wyskoczyć w kryształowej kuli, ale może to być niespodzianka, zarówno dla Ciebie, jak i dla mnie. Kilka krótkich faktów na temat ametystu. Co to jest i trochę historii z tym związanej. Ametyst to kamień kwarcowy o bardzo fioletowej, o barwie fioletowej, często używany w biżuterii. Ametyst występuje w Brazylii, Kanadzie, Indiach, Madagaskarze, Namibii, w kraju na R, Stanach Zjednoczonych, Urugwaju i Zambii. Odkryto, że najgłębsze i najbardziej żywe kolory ametystów pochodzą z Urugwaju. Już 25 000 lat przed naszą erą europejscy neolici i starożytni Egipcjanie cenili go za piękno i legendarną energię. Społeczeństwa greckie i rzymskie również przywiązywały dużą wagę do uzdrawiającej mocy ametystów. Od dawna uważany jest za kamień królewski, używany w koronach, berłach i pierścieniach biskupów. Swoją nazwę zawdzięcza greckiemu słowu ametystos, co oznacza w cudzysłowie niepijany. W starożytności wierzono, że ametyst ma moc zapobiegania pijaństwu i zapewnienia noszącemu bystrość zarówno w biznesie, jak i w bitwie. Grecy kojarzyli ten kamień z Bakusem, bogiem wina, i wierzyli, że noszenie go może pomóc w zapobieganiu zatruciu. Z tego kamienia często rzeźbiono duże naczynia do picia wody i wina. Rzymskie matrony wierzyły, że noszenie ametystu może pomóc zagwarantować wierność. Mówi się, że Kleopatra nosiła pierścień wykonany z ametystu, na którym wygrawerowano wizerunek Mitry, perskiego boga uważanego za źródło oświecenia i miłości. Ametyst był charakterystycznym kamieniem szlachetnym biskupów i często jest włączany do wielu ich ceremonialnych pierścieni. W historii uważano, że ametyst ma wiele atrybutów i wszystkie są dobre. Uważano, że kamień kontroluje złe myśli, ożywia inteligencję, czyni sprytnego człowieka w biznesie, chroni żołnierzy przed ranami bojowymi, pomaga wojownikom w zwycięstwie, pomaga myśliwym w poszukiwaniu zwierzyny, chroni noszącego przed chorobami zakaźnymi i wypędza demony do ucieczki. Jeśli na klejnocie widnieje postać niedźwiedzia, ametyst był znany jako klejnot, który rzeczywiście ma najczystsze aspiracje ludzkości. Wierzono, że kamień pomaga w
proroctwach i wizjach oraz zapewnia właścicielom bogactwa i moc. Na najwyższym poziomie ametyst zapewnia duchowe zrozumienie wymagane do osiągnięcia stanu błogości. Jest powiązany z czakrą korony na czubku głowy, gdzie wchodzi boska esencja. Kryształy ametystu służą do zapewnienia duchowej ochrony, wewnętrznej siły i jasności umysłu. Kryształ ten przyciąga pozytywną energię, jednocześnie uwalniając ciało od wszelkich negatywnych emocji, stresu, niepokoju, strachu, depresji i innych. Z tego powodu wiele ludzi wypełnia nim swoje domy. W sypialni, w salonach, łazience, samochodzie, biurze, pokoju, do medytacji i tym podobnie. Aby leczliwości ametystu nieustannie je otaczały i chroniły. Kryształy te oczyszczają każdą przestrzeń z negatywnych wibracji, emanując energię idealną dla Twojego rozwoju. Pomagają oczyścić umysł z niepotrzebnych myśli i bałaganu. Uważa się, że ametyst działa na przysadkę mózgową, która kieruje układem hormonalnym. Przyszynkę, gdzie prawdopodobnie wyzwalane są odmienne stany świadomości i zdolności parapsychiczne oraz całą korę mózgową w mózgu. Dlatego uważa się, że działa tonizująco na bóle głowy, choroby psychiczne, stany lękowe, wstrząsy mózgu i depresje. Uważa się, że na poziomie fizycznym posiadanie kryształów ametystu w domu pomaga wzmocnić układ odpornościowy i leczyć wszelkie zaburzenia równowagi występujące w organizmie. I teraz jest odczyt z kryształowej kuli ametystowej. Pierwszą rzecz, jaką zobaczyłam, tak jak mówię słowami autorki, ujrzałam naszą planetę jako żywą istotę sercem i naczyniami krwionośnymi. To tak, jakby nasza planeta była przez długi czas w stanie śpiączki. I nagle nasza planeta się obudzi. Widzę, że serce zaczyna bić i widzę, że symboliczna krew planety zaczyna płynąć. Może to nastąpić przez wodę, ropę lub inne kanały, które możemy zobaczyć na powierzchni. Kiedy zacznie pompować, kiedy zacznie naprawdę się budzić, poczujemy to. To tak, jakby układ odpornościowy planety zaczął działać bardzo silnie. Będziemy to mogli zobaczyć. To tak, jakby życie roślinne zaczęło pękać. Pogoda zmienia się na lepsze, aby dać więcej życia, aby dać więcej siły życiu na ziemi. I widzę duże kryształy, które nagle pojawiają się w różnych miejscach. Od dołu do góry, to tak, jakby nagle miałeś duży kryształ w swoim ogrodzie, na środku ulicy albo na pustyni. Były tam kryształy we wszystkich kolorach. Wibracje tych kryształów pomogą uzdrowić planetę, a także pozbyć się pasożytów i istot, czy czegokolwiek innego, co powoduje choroby wszystkich żywych istot na tej planecie. Może to zabrzmieć dość kosmicznie, dziwnie, ale tak właśnie widzę i powiem to. Widzę planetę komunikującą się z innymi planetami, innymi systemami gwiezdnymi, dzięki temu przypływowi nowej energii. To będzie miało efekt fali. Nagle ta planeta ożyje i to w naszym układzie planetarnym, ale także w innych układach gwiezdnych. Planety, które były uśpione i pozbawione życia jak pustynie, nagle budzą się do życia. Prawdopodobnie będziemy mogli zobaczyć Marsa lub inne planety w naszym układzie słonecznym, które nagle ponownie wypełnią się życiem. To pokazuje mi, że jesteśmy w czasie końca tej śpiączki. To tak, jakby Ziemia mogła się
obudzić w każdej chwili. Pokazuje mi mnóstwo technologii, które nagle będą dla nas dostępne z tygodnia na tydzień, z roku na rok. Duże zmiany dotyczące technologii. Technologia czysta i w żaden sposób nieinwazyjna dla życia tu na ziemi, czyli pro-life we wszystkich aspektach. Czysta technologia. Widzę różne sposoby podróżowania, różne samochody, latające samochody. Trzeba odbudować infrastrukturę i drogi, ale to będzie bardzo proste. Nie widzę w tym większych problemów, ponieważ ta nowa technologia jest bardzo świadoma w tym sensie, że nie spowoduje wypadków. Jest ochronna, ma pewnego rodzaju tarcze ochronne. Widzę też starych ludzi, po 80, może po 90. Wszystkich pomarszczonych, siwymi włosami, z różnymi chorobami, na które można zachorować, gdy się zestarzeje. Widzę ich, jakby czas się cofał. Widzę, jak z każdym dniem stają się coraz młodsi, aż osiągają szczyt, w którym wyglądają, jakby mieli około 25-30 lat. To tak, jakby istniała technologia, która będzie w stanie odwrócić proces starzenia. My wiemy, co to jest. Tę technologię będziesz mógł zastosować także u zwierząt domowych. Pokazują mi nowe odkrycia dotyczące życia roślin. Rośliny potrafiące się ze sobą komunikować, spacerujące lasy, jakiś rodzaj technologii, która będzie także w stanie komunikować się z życiem roślinnym. Co może być interesujące? Na tej planecie istnieje wiele pasożytów, powiedzmy kleszcze, powiedzmy inny rodzaj bardzo paskudnych pasożytów, których jedynym celem jest rozmnażanie się poprzez wywoływanie chorób innych żywych organizmów. Te pasożyty nie są naturalne dla tej planety. Zostali tu umieszczeni, aby w pewnym sensie sprawować kontrolę nad ludźmi, aby móc, powiedzmy, jeśli zrobiłeś coś złego, w cudzysłowie, skrzywdziłeś tego Boga, w cudzysłowie, lub tamtego Boga, w cudzysłowie, dlatego jesteś karany. Z tego i tego, aby mieć większą kontrolę nad populacją. Wiele z tych pasożytów, chorób wywołanych przez pasożyty, już ich nie będzie. Zostaną zlikwidowane, wywiezione, bo nie są naturalne. Są stworzone, aby powodować choroby i kontrolować ludzi. Kiedy znikną te pasożyty, zniknie także wiele chorób. Ludzie automatycznie staną się zdrowi. Pokazuje mi komnaty, kryształy, pokazują mi komnaty z kryształów, komory wykonane z kryształów, które są ze sobą połączone, bo widzę światła, błyski, jakieś przewody i ludzi wchodzących do tych komór. Mnóstwo kryształów różnego rodzaju, kryształy, które wydzielają specjalne wibracje. Te wibracje zabijają choroby w ciele, przywracają wiele rzeczy. Różne komory wibrują w związku z różnymi chorobami lub problemami, jakie możesz mieć. Pokazują mi, że nici DNA są zerwane, które nie są takie, jakie powinny być. Zostaną ponownie wyleczone. Kiedy pojawia się to połączenie, wydaje się, że uruchamia się wiele procesów w organizmie. Na przykład, jeśli straciłeś rękę lub oko, nie jest to normalny stan tego wzorca w DNA. Odrośnie to oko, odrośnie ząb, ramię czy cokolwiek innego, co jest niezrównoważone. Widzę istoty świetliste, zbudowane z czystej energii,
która wibruje na bardzo wysokich częstotliwościach. Te świetliste istoty będą pomagać ludziom w odzyskaniu zdrowia, planety i życia. A ponieważ wibrują te istoty świetne lub te istoty energetyczne na specjalnej częstotliwości, która czyni je zupełnie niewidocznymi dla ludzkiego oka. Założą jakąś zbroję, można to tak nazwać, dzięki której będziemy mogli ich zobaczyć. Będzie to wyglądać jak ludzka skóra, ale nadal nią nie będzie. Będą bardzo wyjątkowe. Przybędzie ich wiele tysięcy i zostaną przydzieleni do różnych miejsc na naszej planecie, aby pomóc w leczeniu planety. Widzę specjalną broń, która składa się z różnych kryształów, nie tylko z tej planety. Jakiś rodzaj kryształów wibrujących z nieznaną częstotliwością. Kryształ z innego układu gwiezdnego, z innych planet. To tak, jakby mieli tutaj jedną specjalną maszynę z tym kryształem. Na przykład jedna jest tutaj, druga jest tam i razem tworzą, trudno to opisać, jakby maszyna wysyłała jakieś promienie energii. Ta kombinacja sprawia, że pasożyty całkowicie znikają, pójdą z dymem, znikną. Wszystko, co wibruje w tak gęstej i niskiej wibracji, szkodliwej dla życia, zostanie zniszczone przez tego rodzaju broń. Ludzkość naprawdę nie jest jeszcze na to gotowa. Muszą przywrócić nadzieję. Nadzieja musi ponownie powrócić do ludzkości. Nadzieja, że czekają ich lepsze czasy. Nie będzie to jednak coś, na co będziemy musieli długo czekać. Mówi się, że jest to tuż już za rogiem. To niedaleko stąd. Już się przygotowują. Są jakby już tutaj, ale nie ma jeszcze odpowiedniej częstotliwości, aby interweniować, ale już wkrótce. To interesujące. Statek lub jakiś inny rodzaj statku pokryty złotem, w każdym razie wygląda jak złoto. Jakiś stop metalu w kolorze złota. Wygląda jak okrągły talerz, ale to raczej coś w tym stylu. Jest okrągły i wypłynie spod oceanu na powierzchnię. Ci, którzy kontrolują ten statek, są bardzo łagodni i pochodzą z cywilizacji, rodzaju cywilizacji, która żyje pod wodą. Żyją w tych dużych, tak zwanych statkach. To masywne miasta pod wodą. Wyjdą na powierzchnię i pokażą się. Jeśli będziemy mieli szczęście, może to nastąpić nawet tego lata. To jest znak, że wkrótce bardzo szybko wkroczymy w ten nowy czas, który będzie oszałamiającym i fantastycznym. Pokazuje mi też jakąś technologię, która jest w stanie gromadzić atomy i tworzyć wszystko, czego potrzebujesz. Może to być jedzenie, może to być tamto, może to być to i tamto, odżywianie naszych ciał. Aby wyżywić ludność, nie będą potrzebne duże obszary pól uprawnych, ponieważ tego rodzaju technologia będzie w stanie wyżywić ludzi. Ale i tak ludzie chcieliby mieć coś do jedzenia, na przykład z gospodarstw lub świeże owoce z drzewa, ale nie będzie to potrzebne w tak dużych ilościach, jakie są potrzebne dzisiaj. I to, o tym chciałam powiedzieć, bo to gdzie indziej wysłuchałam już i to mi się łączy znowu, w kropki mi się łączą, to będą replikatory. I w Honejce Golden, która też widzi i czuje, miała wywiad z Alice i wtedy Alice powiedziała, że ona już jadła taki stek z replikatora i on niczym nie różnił się od takiego normalnego, niczym. Tak samo będzie można ubrania, no wszystko można będzie w tych replikatorach wyprodukować, bo cały ten wywiad obejrzałam. Także wszystko mi się łączy. No wiesz,
Bo wiele przecież było pokazywanych w różnych filmach, później były. I takie replikatory były w Star Treku na przykład. No właśnie, tylko że widzisz, i tu było takie coś, te fantastycznie filmy, jak ja zobaczyłam, bo tata bardzo lubiał oglądać, nie? A ja tak niekiedy popatrzyłam, bo ja nie lubiłam, bo science fiction mówię, a co ja będę, nie? Ale kiedyś tak popatrzyłam i tak jak mu powiedziałam, tak się stało. Ja mówię, wiesz co, ten film, na moje oko, te filmy w ogóle razem wzięte, to one nie są wymyślone. No ja to tak czuję, jak one są prawdziwe. Jakby były, jak to się wszystko by działo, tak? No przecież popatrz, ile rzeczy się z tego podziało i to, co kiedyś było fantazją, dzisiaj rzeczywistością, co tam było w tych filmach. No. To nie jest jeden przykład, tego jest oho. No właśnie. I jak to wtedy już czułam, to jest ciekawe. Jak wiele innych rzeczy zresztą, to jest naprawdę, to jest do mnie zadziwiające teraz na te czasy. Jak to wszystko, te kropki się łączą, to wszystko. No jak ja ci mówiłam o tej niebieskiej planecie, nie? Jak one się nazywały tam zaraz? O Avatar. O. No widzisz, tak samo. I powiedziałam, nie, to nikt nie wymyślił. Ja to zaraz powiedziałam. No, Tak. dobrze. Kontynuuję. Prawie 1/10 potrzebnej dzisiaj powierzchni użytków rolnych będzie w stanie wyżywić miliardy ludzi. Tutaj pokazano duży skok technologiczny. W przyszłości mówi się, że granic nie będzie. To będzie Ziemia, ponieważ ci, którzy żyją na tej planecie, będą ludźmi, którzy będą kochać planetę, którzy będą w częstotliwości miłości, w jedności, harmonii. Nie będą chcieli, nikogo skrzywdzić i dlatego nie będą potrzebne granice, ani pieniądze. To będzie przeszłość. Rzecz w tym, że to jest taki rodzaj społeczeństwa. Żyliśmy w tego rodzaju społeczeństwie już wcześniej, dawno temu, zanim zostaliśmy zaatakowani przez wszelkiego rodzaju pasożyty różnej wielkości, a Ziemia zapadła w swego rodzaju śpiączkę. A teraz nadszedł czas, aby je wytrząsnąć, wyeliminować, zabić ich wszystkich, zniszczyć ich całkowicie, pasożyty, aby przywrócić to, co kiedyś było, aby wszystkie żywe istoty na tej planecie mogły żyć w harmonii. I taka była wiadomość z ametystowej kuli od Izabeli, którą przekazałam. Piękna wizja. Ładnie. No cuda się dzieją, nie powiem. Pokażę. I to jest naprawdę takie coś nad domami. Wygląda strasznie. To jeszcze huczało i kwiczało. Tutaj drugie trochę w przybliżeniu. Takie coś widzieć, no ja dziękuję. I teraz jest do tego komentarz. Gniew Boży. Jesteśmy w fazie intensywnego oczyszczania, koniecznego, surowego i potężnego oczyszczania zastałej energii Ziemi. Wiele regionów stało się energetycznymi strefami martwymi, duszonymi przez zanieczyszczenia, korupcję i niską częstotliwość działalności człowieka. Ale tak jak ciało odtruwa się, gdy jest przeciążone toksynami, Ziemia oczyszcza się, resetuje i odradza. Element ognia oczyszcza poprzez zniszczenie. Kiedy Ziemia jest spalana, alchemizuje wszystko w niej. Popioły stają się składnikami odżywczymi. Minerały są ładowane, a nowe życie wyłania się z tego, co kiedyś było jałowe. Ogień jest wielkim transformatorem spalającym martwą energię i tworzącym przestrzeń do odnowy. Huragany, cyklony i tornada to potężne aktywacje energii wirowej, kierujące
żywioły powietrza i wody w celu naładowania i ożywienia całych regionów. Chociaż wiemy, że DARPA i HARP manipulują systemami pogodowymi, nie każde wydarzenie jest syntetyczne. Ziemia żyje i odzyskuje swoją moc. Te burze to coś więcej niż zniszczenie. To kosmiczny przycisk resetu. Rozbijają stagnację, uwalniają gęstości i wymuszają ponowną kalibrację. Choć mogą wydawać się chaotyczne, ich celem jest przywrócenie energii siły życiowej tam, gdzie została wyczerpana. Gdy jesteś świadkiem tych wydarzeń, nie widzisz tylko dewastacji, widzisz ponowne zrównoważenie, widzisz odnowę, widzisz Ziemię przesuwającą się i dostosowującą się do wyższych energii tego w niebo wstąpienia. Przeczytaj cały blok tutaj i udostępnij. Fizyczna część Ziemi, która ma najciemniejszą i najbardziej brutalną historię, doświadczy najcięższego karmicznego oczyszczenia. Od Drew 86. I tu jest Federacja Galaktyczna. Dokument Centralnej Agencji Wywiadowczej i 255. siedziba główna Federacji Galaktycznej. CIA jest obsesjonalnie zainteresowana Federacją Galaktyczną od dziesięcioleci. Ich własne odtajnione dokumenty to potwierdzają. Niesławny program Stargate był oficjalnym finansowanym przez podatników czarnym projektem DC, który próbował zinfiltrować inteligencję pozaziemską wyższego wymiaru poprzez zdalne widzenie, szpiegostwo psychiczne i manipulację świadomością kwantową. I co znaleźli? Ogromna, okrągła struktura oznaczona w sesji jako kwatera główna Federacji Galaktycznej. Koordynaty nieznane, jej obecność niezaprzeczalna. Naprawdę klony in America naprawdę myśleli, że mogą użyć swoich małych programów szpiegowskich umysłu, aby zajrzeć do wnętrza najbardziej zaawansowanych międzywymiarowych istot światła, cywilizacji działającej na wyższych oktawach rzeczywistości, gdzie czas, przestrzeń i sama gęstość są jedynie konstrukcjami, które można zginać i kształtować według woli. Federacja Galaktyczna jest prawdziwa. Te same agencje alfabetu, które stosują gaslighting wobec społeczeństwa, odrzucając wszystko, co dotyczy istot pozaziemskich, jednocześnie desperacko próbowały szpiegować swoje rady. Nie tylko uznawały istnienie federacji, one się jej bały, ponieważ wiedziały, że te istoty światła obserwują, prowadzą i co najważniejsze, interweniują w sprawy planetarne, gdy jest to konieczne. Stara gwardia, elita cienia, linie krwi, lalkarze spędziły wieki ukrywając prawdę o galaktycznym dziedzictwie ludzkości. Ale ich dni dobiegły końca. Ziemia jest w wielkim przebudzeniu. Federacja Galaktyczna już tu jest. Czekali, aż wzrośniemy w częstotliwościach, odzyskamy naszą suwerenność i uwolnimy się od fałszywej matrycy rzeczywistości. Więc dla tych, którzy mówią, że to wszystko jest nonsensem, w cudzysłowie, spójrzcie na dokumenty CIA, w których próbowano zdalnie obejrzeć siedzibę Federacji Galaktycznej w 1988 roku i nie udało się. Pamiętacie niedawny komunikat prezydenta T dotyczący programu Stargate? Część pierwsza. Pan T, Oracle, OpenAI i SoftBank zaprezentowały projekt
Billy Stargate projekt, w cudzysłowie, o wartości $500. Kolosalną infrastrukturę sztucznej. A to było 500 milionów chyba. Część druga, nie jest dopisane. Zamaskowani aktorzy, klony, sztuczna, zastępstwa mglistej W. Część trzecia, plejadiańska technologia sztucznej Stargate Coms. Od Cosmic Light Force. I teraz ukazał się znowu, bo to jest bardzo rzadki widok, biały bizon. Ładny. Tak, piękny w swoim rodzaju. Proroctwo o zobaczeniu białego bizona. Proroctwo o białym bizonie jest jednym z najświętszych proroctw wśród plemion Lakota, Dakota i Nakota, Sioux, a także wielu innych rdzennych narodów w Ameryce Północnej. Biały bizon jest postrzegany jako boski zwiastun zmian, jedności i duchowego przebudzenia, posłaniec pokoju i znak, że ludzkość jest wzywana do powrotu do równowagi z naturą, duchem i świętymi prawami wszechświata. Biała kobieta bawół i powrót świętych nauk. Proroctwo wywodzi się z legendy o White Buffalo Calf Woman, niebiańskiej istocie duchowej, która ukazała się ludowi Lakota ponad 2000 lat temu. Podarowała im Sacred Pipe, nauki szacunku, harmonii i modlitwy, a także przekazała wiedzę, jak żyć w równowadze z ziemią i wszystkimi istotami żywymi. Zanim odeszła, przemieniła się w ciele białego bawoła, symbolizujące czystość, proroctwo i boską przemianę. Powiedziała ludziom, że kiedy biały bawół powróci, ale mam ciary na całym ciele, będzie to znak wielkiego duchowego przebudzenia. Czas, kiedy świat otrzyma szansę na ponowne połączenie się ze Stwórcą i przywrócenie harmonii na ziemi. Proroctwo białego bizona i współczesne spełnienie. Narodziny rzadkiego bawołu białego są uważane za święte wydarzenie, sygnalizujące, że trwają poważne zmiany w świadomości, jedności i uzdrawianiu planety. Wiele cieląt białego bawołu urodziło się w ostatnich dekadach. Najbardziej znany jest Miracle, urodzony w Wisconsin w 1994 roku, spełniając proroctwo, że ludzkość wkracza w okres wielkiej transformacji, oczyszczenia i odnowy. Proroctwo głosi, że kiedy Ziemia zostanie zachwiana, a chciwość, korupcja i zniszczenie będą powszechne, biały bizon powróci jako znak, że nadszedł czas jedności, prawdy i duchowego przebudzenia. Duchowa symbolika białego bizona. Biały bawół to potężne zwierzę duchowe uosabiające czystość i odnowę duchową, wezwanie do oczyszczenia się i ponownego połączenia z wyższą świadomością. Jedność i harmonia, przezwyciężanie podziałów między rasami, narodami i ścieżkami duchowymi. Siła i odporność, przetrwanie wbrew wszelkim przeciwnościom, noszenie w sobie mądrości starożytnych czasów. Równowaga pomiędzy strefą fizyczną i duchową symbolizuje połączenie ziemi i nieba, tego co materialne i boskie. Zwiastun pokoju, sygnał nowych czasów, w której ludzkość przypomni sobie swoją świętą więź z planetą. Biały bizon i wielkie przebudzenie. Wielu rdzennych starszych wierzy, że żyjemy teraz w czasach proroctwa białego bizona, okresie ogromnego globalnego przewrotu i duchowego odrodzenia. Świat jest testowany, ale ci, którzy kroczą w prawdzie miłości i szacunku dla ziemi,
zostaną poprowadzeni w stronę wyższych częstotliwości istnienia. White Buffalo przypomina nam, abyśmy czcili wszelkie życie, wracali do świętych nauk i stali w naszej prawdzie jako duchowi wojownicy i opiekunowie ziemi. To czas oczyszczenia, w którym ludzkość jest wzywana do wyboru jedności zamiast podziału, miłości zamiast strachu i pokoju zamiast zniszczenia. Podczas gdy jesteśmy świadkami zmian zachodzących na świecie, biały bizon jawi się jako symbol nadziei, przypominając nam, że rodzi się nowa ziemia i że mamy okazję kroczyć tą ścieżką z mądrością, uczciwością i świętym celem. Wszyscy jesteśmy spokrewnieni. Rzadki biały bawół urodzony w Yellowstone wywołuje obchody Lakota Sioux od Drew 86, czyli od Cosmic Light Force. Zakotwiczenie energii białego bawołu dla duchowego podniesienia. Energia białego bawołu to duchowa siła o wysokiej częstotliwości, która przynosi oczyszczenie, równowagę i boską mądrość do naszego bytu. Zakotwiczając tę świętą energię, dostrajamy się do wyższej świadomości, głębokiego wewnętrznego spokoju i uniwersalnego przepływu obfitości i harmonii. Ta energia pomaga oczyścić stare cykle karmiczne, wzmocnić intuicję i obudzić nasze połączenie z Ziemią i kosmicznymi królestwami. Pozwala nam pozbyć się niższych wzorców wibracyjnych, wejść w nasz prawdziwy cel i podnieść nasze pole energetyczne, aby stać się kanałem jedności, siły i świętej mądrości. Kiedy przywołujemy i ucieleśniamy energię białego bizona, aktywujemy nasze centrum serca, wzmacniamy naszą odporność i dostrajamy się do rytmów natury i boskiego planu. Wspiera to uzdrawianie, manifestację i transformację, dając nam siłę do kroczenia ścieżką prawdy, suwerenności i duchowego mistrzostwa od Cosmic Light Force. Nowa Ziemia. Świadome kontrakty opieki nad ziemią i duszą. Ziemia żyje, jest świadoma i przechodzi głębokie duchowe odrodzenie, wybierając swoich następnych zarządców w zgodzie z częstotliwością nowej Ziemi. To nie tylko fizyczna transformacja, ale święta zmiana w energetycznej suwerenności, gdzie tylko ci, którzy rezonują z wyższą wibracją Gai, pozostaną opiekunami. W miarę jak wkraczamy w wielkie przebudzenie, stare paradygmaty eksploatacji, odłączenia i niewłaściwego wykorzystania zasobów upadają. Resztki gęstej karmicznej energii są oczyszczane, dając przestrzeń tym, którzy mają kontrakty dusz o opiekę strażnikom, uzdrowicielom i świadomym budowniczym, aby mogli wkroczyć w swoje boskie role. Matka Gaia odzyskuje swoją moc, zapewniając, że tylko ci, którzy są w harmonii z rosnącą energią Ziemi, będą się rozwijać. Ci, którzy stawiają opór zmianie, trzymając się przestarzałych systemów, zostaną naturalnie poprowadzeni gdzie indziej. To jest rozpad starego i pojawienie się nowej Ziemi, zbudowanej na równowadze, jedności i współtworzeniu ze światem przyrody. Aby zakotwiczyć się w tej nowej częstotliwości, nowej Ziemi, musimy objąć suwerenność, świętą wzajemność i głęboki szacunek dla Gai, stając się świadomymi opiekunami Ziemi, która wybiera, kto będzie po niej stąpał w następnej erze światła. Taniec jako Twoje lekarstwo. Od Cosmic Light Force. Bądź obecny w swoim stanie odpływu i przypływu. To tutaj płyniesz w energii punktu zerowego, stając się jednością z boskim,
nieskończonym źródłem. Myśli są elektryczne, a uczucia magnetyczne. Pole jest jedynym rządzącym czynnikiem materii, który łączy wszystko ze wszystkim. Stan przepływu to najwyższa ludzka świadomość całkowitego pochłonięcia i uważności. Działanie i instynkt łączą się. Czas nie istnieje. Maksymalna wydajność psychiczna i fizyczna. Stan ten został po raz pierwszy nazwany flow przez psychologa Mahalaja, nie przeczytam nazwiska, bo to jest w 1975 roku. Wieże energetyczne Tesli produkują nieograniczoną energię z powietrza, a ludzie mogą robić to samo, otrzymywać niewyczerpaną darmową energię z eteru. Z tą różnicą, że jesteśmy o wiele bardziej zaawansowani niż jakakolwiek maszyna. Trzymaj wiarę, zdolność widzenia niewidzialnego, wiary w niewiarygodne i otrzymywania niemożliwego. Od Cosmic Light Force. Szczęśliwego turn up. Jadę przez tę dziką, surrealistyczną oś czasu, oglądając, jak stary domek z kart się wali, szczury się rozpierzchają, a skorumpowany system płonie. Wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. Przypomina najbardziej nieprzewidywalny film na świecie, a jednak jesteśmy tutaj, sunąc przez to wszystko. Tymczasem w krainie Nowej Ziemi nie tylko obserwujemy, budujemy, rozszerzamy i ewoluujemy z Matką Gają. Kwantowe pole rzeczywistości jest w pełni świadome, nieskończenie inteligentne i czeka, aż się z nim zaangażujesz. Ale sekret jest taki, reaguje na ciebie na podstawie twojej częstotliwości energetycznej. Wszystko to w tej dziedzinie od synchroniczności po manifestację i przesunięcia osi czasu jest pod wpływem twojego połączenia z eterem. Kluczem jest rozwijanie relacji z tą kwantową świadomością. Zrozum jej język, a otworzy ona drzwi poza twoją wyobraźnią. Zero Point Energy napędza przypływ i odpływ twojego istnienia. Twoja podświadomość jest nawigatorem, przestrzeń twojego serca jest kompasem, a poddanie się jest kluczem do odblokowania wyższych sfer. Dbaj o swoje ciało naczynie, uziemnij się w teraźniejszości, zrelaksuj się w przepływie i obserwuj, jak wszechświat ujawnia ci swoją kosmiczną magię. Przyjmij burzę, zostań w oku, tańcz w ogniu, manifestuj się z serca. Od Drew 86, czyli od Cosmic Light Force. I tu jeszcze wam przeczytam takie ciekawe coś. Bum, pan T wypowiada W smugom tym na niebie, gdy nieoznakowane samoloty zrzucają toksyczne ładunki nad USA. Pan T kontratakuje. Nieoznakowane samoloty zalewają niebo śmiercionośnymi toksynami, ale prezydent T uwalnia wojsko, aby je przechwycić i wyeliminować. Kłamstwa ciemnej strony dotyczące geoinżynierii wychodzą na jaw. To jest W. 18 lutego 25 roku Ameryka jest atakowana z góry. Niewidzialna W stała się publiczna. Smugi, kiedyś odrzucane jako spisek, powracają i są bardziej śmieszne niż kiedykolwiek. Nieoznakowane samoloty pod nieuczciwymi dowództwami zatruwają niebo nad miastami i miasteczkami USA. Ale teraz prezydent T walczy. Jego administracja rozpoczyna operacje wojskowe w celu śledzenia i niszczenia tych samolotów. Podpisano rozkazy wykonawcze. Zostały rozmieszczone specjalne siły zadaniowe. Rozpoczęła się bitwa o niebo Ameryki. Nie przestały, przeszły w prywat. Za poprzedniej kadencji pana T projekty geoinżynierii tej ciemnej strony zostały wycięte, ale elity przeszła do
przeszły do podziemia. Prywatne podmioty wspierane przez tajemniczych miliarderów przejęły władzę. Teraz samoloty bez żadnych oznaczeń rozpylają aluminium bar i toksyczne środki powiązane z uszkodzeniami neurologicznymi, bezpłodnością i tym, co do tyłu chodzi. To nie jest kontrola klimatu, to kontrola populacji. Chemikalia robią więcej niż trują, one kontrolują. Pogodowa, masowa manipulacja psychologiczna i ataki biologiczne. To gra tej ciemnej strony. I teraz chciałam wam jeszcze coś takiego ciekawego przeczytać od Rafała Kędzierskiego. Ponieważ to mamy rozprzestrzeniać wśród nas. Jeśli uznasz, że ten post jest skierowany do ciebie, wiń fakty, nie posłańca. 3 lata temu wyzywaliście ludzi od baranów i stada owiec, przez to, że kiedy pokazywało się im niezbite dowody na to, że nie można ufać autorytetom myślniczym, przywódcom państwowym i tak zwanym ekspertom, że eliksir na celebrytkę jest bezpieczny i skuteczny, oni nie słuchali. Nie słuchali o szkodliwości noszenia szmatek. Nie słuchali o bezsensie dystansu społecznego. Nie słuchali głosu rozsądku opartego o fakty. Słuchali i nie kwestionowali autorytetów. Denerwowaliście się na to, że ważniejsze było dla mas, co powiedział ktoś w telewizji, niż to, co wskazywała rzeczywistość, fakty i dowody. Twierdziliście, że przecież to takie oczywiste dla każdego, kto sprawdza informacje. Przecież jest mnóstwo dowodów na to, że oni wszyscy nie mają racji. Fakty przeczyły ogólnie panującej narracji. Nie potrafiliście tego pojąć. Byliście sfrustrowani i zrezygnowani. Nie mieli racji. Zaufali ludziom, którzy ich oszukali. Niektórym przyszło za naiwność i brak własnego zdania zapłacić najwyższą cenę. Dzisiaj mamy 18 lutego 2025 roku. Nie minął miesiąc od czasu zaprzysiężenia pana T. Prezydenta oczywiście. Organizacje takie jak USAID i NED, które finansowały kolorowe rewolucje, siatkę SO, _Rosa, media głównego nurtu i całe zło na tym świecie są zniszczone. Audyty tych organizacji wykazały ogromną sieć przestępczą. Finansowania ciemnej strony na całym świecie zostało to ujawnione. Audyt Pentagonu, audyt Skarbu Państwa USA, audyt Urzędu Podatkowego USA, audyt Rezerwy Federalnej, audyt wszystkiego i wszystkim jest faktem. A jeśli myślisz, że USAID było ciosem dla gnit, to zdaj sobie sprawę, że nigdy nie zaczyna się od najgorszych rzeczy. Ujawnienia i najgorsze brudy tej ciemnej strony są dopiero w drodze. Gnidy panikują, płaczą i próbują mówić ludziom, że to atak na demokrację i zagrożenie dla wolności. Ludzie mają to w dupie. Sorry za słowo, tak jest. I popierają te działania całym sercem. I domagają się więcej. Gnidy są bezradne. Pan T. w pierwszych dniach nałożył nakaz Knebla, czyli milczenia na FDA, CDC i NIH i wszystkie agencje zdrowotne USA. Nie mogli nic opublikować, nie mogli się ze sobą komunikować, nie mogli wydawać żadnych artykułów dla mediów. Gnidy najzwyczajniej w świecie nie mogły ogłosić kolejnej celebrytki. Została utworzona jednostka rządowa do ujawnienia akt F. Kennedy'ego, Roberta Kennedy'ego, listy klientów Epsteina i plików z 11/9. Wszystko to wskaże na syjonistów, co z pewnością pomoże odwrócić pranie mózgów Biblią Schofielda. W na pełną skalę pomiędzy krajem na R a na to została powstrzymana. Pan T. normalizuje stosunki ze swoim przyjacielem, prezydentem z kraju na R. Elity, w cudzysłowie, Unii panikują,
że ich plan wrzucenia kraju na R na kolana upadł. Gnidy w Europie wyczyścili przez ostatnie 3 lata magazyny sprzętu wojskowego. Nie mają armii, nie mają żadnej siły rażenia, nie mają nic wyjątkiem świadomości, że pan T i prezydent kraju na R są wrogami ich globalnej kontroli, a oni znaleźli się w sytuacji, że nie są w stanie z tym nic zrobić. W tle dokonywane jest dochodzenie w sprawie laboratoriów biolomyślniczych na U. Zaufanie ludzi do mediów głównego nurtu nigdy nie było niższe, a ich oglądalność na tak żałosnym poziomie. Elon Musk zmienił grę, kupując Twittera, największą platformę społecznościową na świecie. Została uwolniona od cenzury, dzięki czemu to, co normalnie nigdy nie dotarłoby do ludzi, stało się głównym nurtem. Zbrodnie Izraela, prawda o syjonistach, obalenie narracji głównego nurtu medialnego na bieżąco przez setki tysięcy ludzi na świecie. Teorie spiskowe przestały być teoriami, stały się faktami. Dyrektorem wywiadu narodowego USA została Tulsi Gabbard, kobieta, która ujawniała laboratoria biolomyślniczne na U. Sekretarzem zdrowia USA został Robert F. Kennedy Jr., człowiek, który chce ujawnić prawdziwą przyczynę autyzmu, walczył ze eliksirami, usunąć fluor z wody i kreski z nieba. Człowiek, który odpowiada i stoi na czele agencji regulujących żywność i medykamenty na całym świecie. 17 zatwierdzonym członkiem administracji nominowanym przez pana T na kluczowe stanowisko w rządzie USA będzie Kash Patel, człowiek, który jako dyrektor FBI chce ujawnić wszystko, co FBI kontrolowane przez ciemne siły ukrywało przez dekady. Kash Patel, człowiek, którego imię i nazwisko jest dosłownie treścią dropa zera z ogonkiem sprzed lat, z dopiskiem imię do zapamiętania. Nie ma to znaczenia. Dla was i tak będzie liczyć się tylko to, co durny główny nurt będzie wam kazał myśleć i powtarzać. Dokładnie tak, jak dla mas w 2021 nie liczyły się fakty i tylko w to, co twierdzą autorytety. Na szczęście dla was powtarzających jak zdarta płyta od 4 lat, że pan T jest zwiedzeniem, nic się nie dzieje i globaliści mają kontrolę, jedyną konsekwencją ignorancji i ignorowania faktów na rzecz niewyróżniania się w tłumie będzie co najwyżej wstyd na sam koniec. Tyle tylko, że koniec nie będzie dla wszystkich. Życzę wam jednak, byście dotrwali do końca i mieli okazję udawać i twierdzić. Ja wiedziałem od samego początku, że tak będzie, w cudzysłowie. Powiem tylko tyle, że tak jak w 2021 roku nie starałem się na siłę przekonywać zaślepionych ludzi narracją celebrytkową, oferowałem tylko alternatywę w swoich materiałach w postaci faktów i dowodów. Tak samo teraz robię dokładnie to samo w przypadku pana T i rzeczywistości, w której N.W.O. i plany gnit zostały obalone, a przed nami najbardziej bezprecedensowe czasy w historii ludzkości. Przykre jest to, że staliście się tymi, których kilka lat temu uważaliście za gorszych od siebie. Od początku jestem tu po to, by walczyć z kłamstwami. Nie sądziłem, że oprócz kłamstw i narracji głównego nurtu będzie trzeba też zwalczyć kłamstwa, manipulację i głupotę głównego nurtu internetowego. Gdzie idzie jeden, tam idą wszyscy. Trochę te słowa musiałam pozmieniać, żeby to zostało i bardzo dziękujemy Rafałowi Kędzierskiemu za tak wspaniałe tutaj streszczenie tego wszystkiego. Teraz do końcowej fazy przechodzimy tego odcinka. Chwilę cierpliwości, bo muszę to tam palcem dojechać.
Jakkolwiek by to wybrzmiało. Już. Jedzenie przed snem może zaburzyć nasz naturalny cykl snu i równowagę hormonalną. Kiedy spożywamy jedzenie, zwłaszcza te o wysokiej zawartości cukru lub węglowodanów, pobudza to nasz organizm do uwalniania insuliny, aby pomóc regulować poziom cukru we krwi. I to nie są żadne porady lekarskie. Kto jest chory, to idzie tam do lekarza. To są bajeczki, ciąg dalszy. Podwyższony poziom insuliny wieczorem może zakłócać produkcję melatoniny, hormonu odpowiedzialnego za regulację snu. Melatonina jest niezbędna do sygnalizowania naszemu ciału, że nadszedł czas na odpoczynek, a gdy jej produkcja jest utrudniona, może prowadzić do trudności z zasypianiem lub osiągnięciem regenerującego snu. Tak więc unikanie późnych przekąsek nie tylko wspomaga lepszą jakość snu, ale także pomaga utrzymać zdrową równowagę hormonów, które promują ogólne samopoczucie. Od porad zdrowotnych. Dbanie o dokładne oczyszczenie owoców i warzyw nie polega tylko na usuwaniu widocznego brudu i pestycydów, ale także na ochronie naszego zdrowia. Ta prosta czynność nie tylko zwiększa świeżość, ale także znacząco przyczynia się do naszego dobrego samopoczucia. Oto przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci skutecznie oczyścić produkty rolne. Napełnij dużą miskę zimną wodą, około 3/4 jej wysokości. Dodaj jagody do wody. Dodaj 2 łyżki sody oczyszczonej do wody. Soda oczyszczona pomaga usunąć wszelkie pozostałości i pestycydy. Wsyp 1 łyżeczkę soli. Sól działa jak naturalny środek ścierny, wspomagając proces czyszczenia. Wlej 1/4 szklanki octu. Ocet jest znany ze swoich właściwości antybakteryjnych, skutecznie eliminując szkodliwe bakterie. Ale tu bym się zastanowiła, czy to nie wlać ocet jabłkowy niż ten biały, bo ten biały to... A jabłkowy ma właściwości superowe. Pozostaw owoce i warzywa w tym roztworze 3 do 4 minut, tak aby dokładnie je pokryć. Po namoczeniu należy opłukać produkty pod zimną, bieżącą wodą, aby zmyć resztki roztworu i zanieczyszczenia. Po opłukaniu rozłóż owoce i warzywa na płasko, aby wyschły. Zapobiega to gromadzeniu się wilgoci, przedłużając ich świeżość. Ponadto inwestowanie w pojemniki do układania w stosy może dodatkowo zachować chrupkość i trwałość Twoich produktów. Te pojemniki nie tylko optymalizują przestrzeń w lodówce, ale także tworzą środowisko sprzyjające utrzymaniu świeżości owoców i warzyw przez dłuższy czas. Dając priorytet właściwym metodom oczyszczenia i technikom przechowywania, nie tylko poprawiamy smak i konsystencję naszych produktów, ale także dbamy o nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Od porad zdrowotnych. No i tak samo jeszcze ta sól, to idzie do nich, to żeby była kłodawska, a soda, żeby była kupiona czysta. Nie w tych dużych molochach. Ta dziewczynka została wyleczona z tego, co do tyłu chodzi. W październiku zdiagnozowano u mnie raka tego, co do tyłu chodzi, płuc w stadium 4. Natychmiast zacząłem przyjmować herbatę z grawioli, olej z czarnuszki, olej z pestek moreli i iwermektynę. I tak się tego pozbyłem od porad zdrowotnych. Dobra, tu jeszcze mam 2. Domowy sposób na pozbycie się infekcji zatok. 5 kropli olejku eterycznego z eukaliptusa, 1 łyżeczka soli, 1 litr wrzącej wody.
Dodaj olej i sól do wrzącej wody w misce. Przykryj miskę i głowę ręcznikiem i wdychaj parę. Wdychaj parę tak głęboko jak to możliwe, przez maksymalnie 10 minut. I następne. Prawda jest całkiem oczywista. Jeśli nie akceptujesz tego, co się dzieje, gdy prawda wychodzi na jaw, radzę ci zajrzeć w głąb siebie i naprawdę pomyśleć o tym, jak wszyscy zostaliśmy zniewoleni przez system chciwości, nienawiści i strachu. Jak wszystko zostało skradzione ludzkości, nie tylko w ciągu ostatnich kilku dekad, ale przez tysiące lat. Przejrzystość, której doświadczamy teraz, to coś, co wielu z nas przewidywało, że w końcu nastąpi już w 2012 roku. Teraz to już chyba było, ale to nic. Teraz, gdy wszystko to wychodzi na jaw, czuję, że wielu nadal walczy z prawdą w niedowierzaniu. Jest tak wiele umysłów, nadal manipulowanych nienawiścią. Czuję, że niektórzy nigdy się z tego nie wycofają, nawet gdy prawda jest tuż przed nimi. W tym roku nastąpi wiele zmian, a jeszcze więcej jak w kolejnych latach. To naprawdę moment, na który wszyscy czekaliśmy. Długo to trwało, ale gdy to wszystko się skończy, nigdy nie będziemy musieli oglądać się za siebie, ponieważ będziemy iść naprzód w miłości i prawdzie. Ci, którzy nadal zgadzają się lub nie zgadzają się ze sobą, całkowicie się gubią, a także ujawniają własne zbrodnie przeciwko ludzkości. Coraz więcej osób się budzi i widzi przez zasłony oszustwa i decyduje się pozostać neutralnym wobec wszystkiego, co jest naprawdę jedynym sposobem, aby być teraz. Ci, którzy nadal przywiązują się do pewnych aspektów politycznych, nadal żyją w separacji nie tylko od siebie, ale także od bycia w przestrzeni jedności ze wszystkim, co jest. Świat się budzi i nie ma zmiany, dokąd zmierzamy, ponieważ naprawdę wszyscy o to prosiliśmy. A teraz, gdy to już jest, niektórzy nadal znajdują w tym wady. Co dla mnie jest bardzo smutne, ponieważ przywiązanie do pewnych wyników zawsze wiąże się z rozczarowaniem. Dlatego nie powinniśmy przywiązywać się do niczego, co dzieje się poza nami. Energie, których doświadczamy, pochodzą nie tylko z kosmosu, ale także ze zbiorowości ludzkości i mogą być naprawdę wyczerpujące, ponieważ wielu nadal spiera się, kto ma rację, a kto myli. Naprawdę mam to wszystko za sobą. Dlatego pozostaję w swojej własnej świętej przestrzeni. Ci, którzy rozprzestrzeniali prawdę i zostali nazwani teoretykami spiskowymi, nie są już spiskiem. To prawda. Codziennie modlę się i medytuję, aby więcej ludzi opamiętało się i naprawdę zobaczyło światło, które obficie na nas świeci, abyśmy mogli iść naprzód w naszym procesie wzniesienia. Bez względu na to, gdzie jesteśmy duchowo lub psychicznie, nadal jesteśmy jednym plemieniem w jedności miłości. Niech wszyscy znajdą spokój w swoich umysłach i obejmą miłość w swoich sercach, a także obejmą światło prawdy w sobie. Wysyłam miłość i błogosławieństwa, gdziekolwiek są potrzebne. Nieustannie ewoluujcie i kochajcie. Mary Long od New Year Nevs. To przeczytałam drugi raz, bo to było przerzucone i na ten kanał, i na ten, ale widocznie może tak musiało być. Widocznie tak. Nic nie jest przypadkiem. Dokładnie. A więc, kochani, dziękujemy wam wszystkim. Znowu to echo. Dziękujemy wam wszystkim za udział, za wysłuchanie tego. Rozsiewajcie pokój, radość, miłość. Kochamy was. Pa, pa. Dziękujemy. Pa.